Szanowni Państwo, w dzisiejszym moim filmie opowiadam o tym, kto i dlaczego był najważniejszą postacią w otoczeniu generała Władysława Sikorskiego. Działalność rządu generała Władysława Sikorskiego w Londynie to jeden z najbardziej intrygujących rozdziałów polskiej historii czasów II wojny światowej. W otoczeniu generała Sikorskiego znalazły się osoby, które miały na niego znacznie większy wpływ, niż mogłoby to wynikać z pełnionych przez nich funkcji. Do takich postaci zaliczał się m.in. Alfred Falter, przedsiębiorca i wiceminister skarbu w rządzie Sikorskiego. Do takich postaci zaliczali się również Józef Rettinger, doradca polityczny Sikorskiego, i Stefan Litauer, szef Polskiej Agencji Telegraficznej, odpowiedzialny za politykę informacyjną rządu Sikorskiego. Zacznijmy od pierwszej z tych postaci. Alfred Falter urodził się w Małopolsce, w tradycyjnej rodzinie żydowskiej. Gdy zdobył wykształcenie, zajął się własnymi biznesami, do których miał zresztą spory talent. Ale prawdziwą biznesową karierę zaczął dopiero wówczas, gdy zamieszkał na Górnym Śląsku. Tam zaczął inwestować w branżę hutniczą i górniczą. Po kilku latach został głównym udziałowcem i prezesem Związku Kopalń Górnośląskich ROBUR. To było jedno z największych polskich konsorcjów górniczych. Falter utworzył również przedsiębiorstwo żeglugowe Polskarb, do którego należało 7 masowców i które dzierżawiło część nabrzeża w porcie w Gdyni. Ale Falter inwestował również na rynku nieruchomości i w sektorze bankowym. Posiadał m.in. pakiet kontrolny Banku Handlowego i zasiadał we władzach Banku Polskiego. W międzywojennej Polsce Falter uchodził za speca od gospodarki. Gdy wybuchła II wojna światowa i gdy generał Sikorski pojawił się w Wielkiej Brytanii, Falter znalazł się w jego otoczeniu i został wiceministrem skarbu. Tą funkcję pełnił ze swoją własną działalnością biznesową. Gdy odzyskał statki Polskarbu, internowane w portach neutralnych na żądanie Niemców, wynajął je Brytyjczykom, dzięki czemu zarabiał krocie. W 1942 roku Falter przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych, ale nadal miał spory wpływ na rząd generała Władysława Sikorskiego. Było tak dlatego, że Falter był jego największym podatnikiem, a poza tym wielokrotnie udzielał pożyczek rządowi Sikorskiego na jego bieżącą działalność. Można więc powiedzieć, że rząd generała Władysława Sikorskiego siedział w kieszeni u prywatnego przedsiębiorcy Alfreda Faltera. Drugą ze wspomnianych postaci był Józef Rettinger, człowiek o bardzo ciekawym i barwnym życiorysie. Rettinger był synem znanego krakowskiego adwokata, który wielokrotnie reprezentował w austriackich sądach hrabiego Władysława Zamoyskiego. Gdy przedwcześnie zmarł, młodym Rettingerem zajął się właśnie Zamoyski. Wysłał go wówczas za granicę na studia i Rettinger studiował na paryskiej Sorbonie, gdzie zdobył doktorat, mając zaledwie 20 lat. Potem wyjechał do Wielkiej Brytanii. Tam ożenił się z córką jednego z przywódców brytyjskiej Labour Party, dzięki czemu miał koneksje wśród brytyjskiej elity. W 1917 roku Rettinger odbył podróż do Meksyku. Tam miał być doradcą generała Plutarco Eliasa Calesa,
późniejszego prezydenta Meksyku. Potem Rettinger znalazł się w Maroku, gdzie miał być doradcą Abdullah el-Karima, przywódcy tamtejszej rewolty, która walczyła z Francuzami i Hiszpanami. Na początku lat 20. powrócił do Wielkiej Brytanii. Obracał się wówczas w kręgach lewicującej brytyjskiej elity. Brytyjskie służby podejrzewały go nawet o związki z komunistami. Gdy zaczął przyjeżdżać do Polski, również tutaj podejrzewano go o to, że jest sowieckim agentem. Nowy rozdział w życiu Rettingera zaczął się z chwilą wybuchu II wojny światowej. Rettinger pojawił się w otoczeniu generała Władysława Sikorskiego i szybko został jego doradcą. Rettinger znał języki i miał szerokie koneksje wśród brytyjskich elit. Mógł więc być takim politycznym przewodnikiem generała Sikorskiego po Wielkiej Brytanii. Tak naprawdę Rettinger kreował politykę rządu Sikorskiego, zwłaszcza jeśli dotyczyła ona relacji z Sowietami. To właśnie on przygotowywał układ sikorski-majski, o którym opowiadałem Państwu w moim poprzednim filmie. Gdy wznowiono stosunki z Sowietami, Rettinger pojechał do Moskwy, gdzie organizował polską ambasadę, ale potem powrócił do Londynu i dalej był najważniejszym doradcą generała Sikorskiego. Rettinger zawsze dbał o to, aby polityka polskiego rządu nie kolidowała z brytyjskimi interesami. Ale w pewnym momencie generał Sikorski dostał na biurko notatkę oddziału drugiego, która mówiła o tym, że Rettinger może być agentem wpływu brytyjskich służb. Sikorski jednak nie zareagował na tą notatkę. Dalej korzystał z usług Rettingera. Wokół osoby Rettingera w polskich kręgach w Londynie było wiele plotek. Jedna z nich mówiła nawet o tym, że jest on agentem 3 obcych wywiadów. Sam Rettinger, komentując tą plotkę, kwitował ją słowami, że jest jedynie agentem wywiadu polskiego i brytyjskiego i żadnego innego. Gdy 4 lipca 1943 roku doszło do katastrofy w Gibraltarze, wśród ofiar tej katastrofy nie było Rettingera, pomimo tego, że to właśnie on miał towarzyszyć premierowi Sikorskiemu podczas jego ostatniej podróży na Bliski Wschód. Pojawiło się wówczas w Londynie wiele spekulacji na temat Rettingera i tego, jaką on faktycznie rolę spełnia. Ale śmierć generała Władysława Sikorskiego nie była końcem kariery Rettingera. Dalej on funkcjonował w polskim kręgu w Londynie, w otoczeniu polskiego rządu, tyle że był już bezpośrednio nadzorowany przez Brytyjczyków. W nocy z 3 na 4 kwietnia 1944 roku Rettinger na polecenie szefa SOE, czyli kierownictwa akcji specjalnych, generała Colina Gubinsa, został zrzucony do okupowanej Polski. Miał zrealizować bardzo ważną misję na polecenie Brytyjczyków. Otóż miał przekonać przywódców polskiego państwa podziemnego do tego, aby utworzyli rząd razem z komunistami. Taki rząd miał zostać zaakceptowany przez stronę sowiecką. Ale misja Rettingera do Polski nie tylko skończyła się porażką, ale też obfitowała w wiele bardzo ciekawych sytuacji, niekiedy dramatycznych. Jedną z takich sytuacji była ta, kiedy niewiele brakowało do tego, aby Rettinger został zlikwidowany przez oddział egzekucyjny Komendy Głównej Armii Krajowej. Rettinger wydostał się z okupowanej Polski w lipcu 1944 roku i powrócił do Wielkiej Brytanii.
Gdy kończyła się II wojna światowa, mogło się wydawać, że Retinger będzie jednym z tysięcy polskich emigrantów, jacy pozostaną na Wyspach Brytyjskich. Ale tak się nie stało. Dopiero po wojnie otworzyły się przed nim drzwi do wielkiej kariery. Został jednym z ojców założycieli Zjednoczonej Europy. Należał do najbardziej elitarnych klubów politycznych świata i miał zawsze otwarte drzwi na Downing Street i do Białego Domu. Trzecią z ważnych postaci w otoczeniu generała Władysława Sikorskiego był Stefan Litauer. To również postać o bardzo ciekawym życiorysie. Przed wojną Litauer pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, ale jego kariera w pewnym momencie legła w gruzach. Stało się tak z powodu afery, do jakiej doszło w 1932 roku, kiedy Polska podpisała układ o nieagresji z Sowietami. Litauer został wówczas posądzony o to, że dezinformuje zachodnich dziennikarzy, mówiąc im o tym, że nastąpił zasadniczy zwrot w polskiej polityce wobec Sowietów. Jakby tego było mało, na biurko jego szefów trafiła notatka oddziału drugiego, w której to notatce była mowa o tym, że Litauer jest sowieckim agentem. Gdy został zwolniony z MSZ-u, podjął pracę w Polskiej Agencji Telegraficznej i po jakimś czasie został wysłany do Londynu jako korespondent. Tam zastał go wybuch II wojny światowej. Litauer pojawił się w otoczeniu generała Władysława Sikorskiego i bardzo szybko zdobył jego zaufanie. Było tak dlatego, że Litauer przedstawiał się jako ofiara polityki sanacji. W każdym razie Litauer objął funkcję szefa Polskiej Agencji Telegraficznej, która de facto odpowiadała za politykę informacyjną rządu. Ale tak naprawdę Litauer obok Józefa Rettingera był głównym kreatorem polityki rządu generała Władysława Sikorskiego. To on miał być autorem memorandum zatytułowanego w sprawie Polski i Rosji Sowieckiej, jakie Sikorski w czerwcu 1940 roku przekazał Brytyjczykom. O tym szczegółowo opowiadałem Państwu w moim poprzednim filmie. W pewnym momencie generał Sikorski otrzymał notatkę oddziału drugiego Sztabu Generalnego. Ta notatka mówiła o tym, że Litauer to człowiek, to agent wpływu sowieckiego NKWD. Jako dowody jego agenturalnej działalności w tej notatce wskazano to, że miał zażyłe kontakty z Andrzejem Rothsteinem z sowieckiej agencji TASS i Wiaczesławem Mołotowem, szefem sowieckiego MSZ. Ale generał Władysław Sikorski nic nie zrobił, mając tą wiedzę. Dopiero po śmierci generała Władysława Sikorskiego Litauer został zdymisjonowany z pełnionej funkcji. Jako oficjalny zarzut podano, że dezinformuje opinię publiczną w sprawie polityki polskiego rządu. Litauer pozostał w Londynie. Zajął się wówczas pisaniem artykułów do brytyjskich gazet. Ale jeden z jego artykułów wywołał potężną burzę. W lipcu 1945 roku Litauer postanowił pojechać do Czechosłowacji, gdzie stacjonowała wówczas Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych. Po powrocie do Londynu Litauer napisał tekst zatytułowany „Polscy faszyści rządzą 5 czeskimi wsiami”. Po tym artykule Sowieci zaczęli domagać się wydania żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej, na co alianci oczywiście nie zgodzili się, ale po tym tekście Litauer był w polskich kręgach w Londynie już skompromitowany.
Powrócił do komunistycznej Polski, gdzie zatrudniono go w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Potem pracował w Państwowym Instytucie Spraw Międzynarodowych i Życiu Warszawy. W 1956 roku wysłano go do Londynu jako korespondenta Życia Warszawy. Tam też zmarł. Alfred Falter, Józef Rettinger i Stefan Litauer to trzy najważniejsze postacie w otoczeniu generała Władysława Sikorskiego. To one wywierały największy wpływ na jego rząd i prowadzoną przez niego politykę. Można postawić pytanie, dlaczego Władysław Sikorski, mając szczegółową wiedzę na ich temat, wiedząc o wszystkich wątpliwościach na ich temat, włącznie z posądzeniami o współpracę z obcymi wywiadami, nadal korzystał z ich usług. Dzisiaj nie mamy wyczerpującej odpowiedzi na to pytanie, ale w tej odpowiedzi na pewno jest klucz do zrozumienia wszystkich tajemnic polityki rządu generała Władysława Sikorskiego. W moim następnym filmie opowiem o walkach partyzanckich na Zamojszczyźnie, które zaczęły się po tym, jak Niemcy zaczęli wysiedlać mieszkańców Zamojszczyzny. Ten film zatytułowałem Zamojskie Powstanie. Dziękuję za wsparcie finansowe mojego kanału. Dziękuję również za liczne komentarze i pozytywne recenzje moich filmów. Chciałbym rozwijać mój kanał, aby jeszcze lepiej spełniać Wasze oczekiwania. Dlatego bardzo proszę o dalsze wsparcie finansowe kanału Zakazane Historie. Wszelkie informacje odnośnie wpłat znajdują się w opisach pod filmami. Drodzy widzowie, jeśli podobał się Wam mój film, proszę kliknijcie subskrybuj.